Skończyłeś tworzyć swoją stronę internetową? Gratuluję! Teraz czas na kwestie prawne. Jednym z obowiązków, jakich do Ciebie teraz należy, jest informowanie o korzystaniu z plików cookies. Spokojnie, w tym wideo pokażę Ci, jak to zrobić w banalnie prosty sposób, a co najlepsze, za darmo. W pierwszym kroku wejdź na stronę Cookiebot. Link oczywiście znajdziesz także na dole w opisie. I klikamy ten duży czarny przycisk Start Free Trial. Spokojnie, darmowy nie jest tylko okres próbny, a cały jeden pakiet. W ramach okresu próbnego dostajemy dostęp do funkcji Premium przez 14 dni za darmo. A dlaczego właściwie warto wybrać Cookiebot CMP zamiast innej platformy? I już odpowiadam. Jeżeli korzystasz z WordPressa, to jest dostępnych mnóstwo darmowych wtyczek, które informują o tym, że witryna korzysta z plików cookies. Jednak sama informacja to tylko jeden z dwóch istotnych kroków, które musisz zrobić jako administrator witryny. Nie oszukujmy się, dla większości użytkowników jest to tylko baner, który trzeba zamknąć, aby móc skorzystać ze strony. Jednak ze względu na kwestie prawne musisz także blokować wysyłanie plików cookies, zanim użytkownik się na to zgodzi. A tego większość darmowych wtyczek już nie oferuje. Tak więc w pierwszym kroku podajemy tutaj adres e-mail, przechodzimy dalej, a teraz podajemy silne hasło. Warto, aby miało ono więcej niż 8 znaków, zawierało duże, małe literki, cyferki oraz znaki specjalne. Możesz do tego oczywiście użyć jakiegoś generatora haseł. Wszystkie wytyczne zostały spełnione, więc przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz musimy zweryfikować swój adres e-mail, więc wchodzimy na konto pocztowe i klikamy w link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny możemy się teraz zalogować danymi, które podaliśmy wcześniej. W tym miejscu wspomnę tylko, że User-Centrics, czyli Cookiebot, jest partnerem dzisiejszego wideo. Teraz na powitanie mamy tutaj taką krótką ankietę do wypełnienia. Możemy podać podstawowe dane takie jak czy tworzymy stronę dla klienta, czy też dla siebie, czym się zajmujemy, w jakiej branży pracujemy, jakie stanowisko pełnimy i tak dalej. Możemy oczywiście też to pominąć, klikając tutaj w ten X. Teraz przed nami bardzo prosty etap konfiguracji baneru cookies. W pierwszym polu tutaj podajemy adres naszej witryny. Ja podaję tutaj narównoważnie.pl, jest to jeden z moich blogów. I zjeżdżamy niżej. Teraz w tym miejscu najlepiej zaznaczyć opcję właśnie GDPR, czyli zgodę dla Unii Europejskiej. Oczywiście jeśli chcesz, możesz także użyć tutaj opcji Custom, jednak ja proponuję zostać przy tej domyślnej. Skrolujemy na górę strony i klikamy tutaj w ten niebieski przycisk Next. Teraz musimy zadbać o aspekty wizualne naszego baneru. W tym miejscu cały czas będziemy mieli dostępny podgląd wszystkich ustawień, które będziemy wprowadzali tutaj w bocznym menu po lewej stronie. Zacznijmy od tego, czy ma być to właśnie takie okno, jak teraz widzimy, czy raczej baner na dole. Moim zdaniem lepiej zastosować tą pierwszą opcję. Z tego względu, że przy takim niewielkim banerze na dole strony niektórzy użytkownicy mogą z niej normalnie korzystać, mogą normalnie ją przewijać i nie kliknąć, że się zgadzają na ciasteczka czy inne elementy. Oczywiście przy tym układzie użytkownik może się również nie zgodzić, ale raczej zazwyczaj wszyscy klikają zgódź się. Przechodzimy do kolejnej zakładki Design. Tutaj możemy dostosować styl przycisków. Moim ulubionym jest właśnie ten mieszany, czyli on niejako właśnie zaakcentuje nam bardziej przycisk właśnie zgoda na wszystkie pliki cookies. Jeśli chcesz, możesz także dodać własne logo tutaj do baneru cookies. Wystarczy zaznaczyć to pole, a następnie prześlesz swoją grafikę. I na końcu mamy opcję potwierdzania, czyli możemy wybrać właśnie, czy chcemy, aby były te 3 przyciski do wyboru, czy może tylko jeden ze zgodą i tak dalej. Ja proponuję tutaj zostawić te wszystkie 3 opcje, aby użytkownik miał możliwość właśnie odrzucenia plików cookies, wybrania, na które pliki cookies się zgadza, albo zaakceptowania wszystkich. Jeżeli to wszystko mamy ustawione, scrollujemy do góry i przechodzimy tutaj do kolejnej zakładki. Teraz bardzo ważny element, musimy do naszego baneru cookies dodać język polski. W tym celu tutaj w tej kolumnie klikamy dodaj język, add language. Następnie możemy sobie przeskrolować tutaj do języka polskiego lub go wyszukać tutaj, żeby było szybciej. I wybieramy polski. Teraz warto jeszcze tutaj zmienić domyślny język z angielskiego na polski. Dzięki temu teraz zobacz, wszystkie te komunikaty o tym, jak mają się nazywać przyciski, jakie mają być informacje o ciasteczkach i tak dalej, zostały dostosowane i zmienione na język polski. Dzięki temu Ty nie musisz już ręcznie wszystkiego tłumaczyć, tylko wszystko jest gotowe. Pamiętaj, jeśli Twoja strona jest dostępna także w innych językach, na przykład jeżeli sprzedajesz coś do Anglii, Niemiec, Czech i tak dalej, to warto tutaj dodać kolejne języki, aby baner był dostosowany w ich języku. Kiedy to mamy gotowe, przechodzimy do kolejnej zakładki. Teraz możesz zadecydować, czy chcesz, aby był taki pływający przycisk tutaj na dole z możliwością zmiany ustawień prywatności. Domyślnie jest on włączony. Jeśli chcesz go wyłączyć, to wystarczy, że przełączysz ten przycisk. Kiedy mamy go aktywnego, możemy go oczywiście także tutaj dostosować, na przykład jego kolor albo oddalenie od narożników. Ja pozostawię sobie tutaj ustawienia domyślne. Skoro wszystko tu mamy gotowe, przechodzimy dalej i klikamy tutaj Next. Teraz w zasadzie nasz banner cookie od Cookiebot CMP jest już gotowy. Pozostało nam tylko umieszczenie go na stronie internetowej.
Możemy to zrobić ręcznie, w bardzo prosty sposób, po prostu kopiując ten kod i wklejając go na stronie. To rozwiązanie jest niezwykle proste, nawet jeżeli masz stronę opartą na WordPressie, tylko tyle, że warto tutaj mieć motyw potomny. Jeśli go nie masz utworzonego, to przejdźmy tutaj niżej do konfiguracji WordPressa. Drugą dobrą opcją jest konfiguracja poprzez Google Tag Manager. My w tym wideo skorzystamy tutaj z wtyczki do WordPressa, dzięki czemu nie będziemy musieli w ogóle programować, nic kodować. Klikamy więc tutaj WordPress. I teraz otwiera nam się cała instrukcja, jak to wszystko zainstalować, ale spokojnie, ja pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Klikamy po prostu w ten przycisk tutaj Download Now, abyśmy mogli pobrać naszą wtyczkę. Teraz zostajemy przekierowani na stronę WordPressa z wtyczkami i w tym miejscu możemy właśnie ją sobie pobrać. Klikamy tutaj w Download. Po pobraniu wtyczki wejdź na swoją stronę internetową i zaloguj się do panelu administratora. Z lewej strony wybierz wtyczki, dodaj nową, a następnie robimy tutaj wyślij wtyczkę na serwer. Teraz musimy wybrać wtyczkę z naszego dysku i klikamy zainstaluj. Alternatywnie możemy także wyszukać tutaj wtyczki od razu w dostępnym repozytorium WordPressa. W tym celu wpisujemy tutaj Cookiebot CMP. Wtyczka znaleziona, więc ją instalujemy klikając w ten przycisk. Tak jak widzisz, ma ona bardzo dobrą ocenę, bo w zasadzie jest tu prawie 5 gwiazdek i ponad 100 000 aktywnych instalacji. Po zainstalowaniu klikamy włącz. Teraz wróćmy na poprzednią stronę i zakończmy proces instalacji, klikając tutaj finish. Po zainstalowaniu zostaniemy przekierowani na pewno do listy wszystkich dostępnych wtyczek. Teraz kliknijmy tutaj przejdź do pulpitu nawigacyjnego przy naszej wtyczce właśnie Cookiebot Banner. Teraz mamy dwie możliwości do wyboru, kiedy mamy już konto albo kiedy go jeszcze nie mamy. Skoro jesteśmy już na tym etapie wideo, no to z pewnością masz to konto, tak jak je zakładaliśmy krok po kroku, więc klikamy w ten przycisk. Teraz, aby połączyć nasze konto Cookiebot z WordPressem, musimy przejść do zakładki implementacje. Tutaj zjeżdżamy niżej i za moment zobaczymy nasz kod, który musimy po prostu wkleić w odpowiednim miejscu. A oto i on. Teraz możesz kliknąć ten przycisk, aby łatwo skopiować cały ten kod i wracamy na stronę WordPress. Upewnij się, że jesteś w zakładce ustawienia, a następnie zjeżdżamy nieco niżej i tutaj w tym miejscu może być to okienko troszeczkę ukryte. Wklejamy nasz kod. Następnie wracamy do góry i robimy tutaj zapisz zmiany. Wszystko się przeładowało, wydaje się, że jest OK. Dla pewności wróćmy jeszcze tutaj w zakładkę pulpit nawigacyjny i tak jak widzisz, gratulacje, konto zostało pomyślnie połączone. Teraz sprawdźmy jeszcze kilka istotnych ustawień, aby mieć pewność, że nasza wtyczka została poprawnie nie tylko zintegrowana, ale także ustawiona. Więc przejdźmy do ustawień i zjedźmy tutaj niżej. Tutaj mamy właśnie taką opcję jak tryb blokowania ciasteczek. Tutaj jest wybrany manualny, czyli ręczny. Ja polecam przełączyć się tutaj właśnie na ten rekomendowany, czyli automatyczny. Zjedźmy jeszcze niżej i te pozostałe opcje są już niedostępne w trybie automatycznym, więc wszystko nam się tutaj zgadza. Zapisujemy ustawienia i możemy przejść do kolejnej zakładki ustawienia dodatkowe. Automatyczna aktualizacja wtyczki Cookiebot. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Dalej mamy kilka innych opcji, takich jak to, czy chcesz, aby było w panelu administratora widoczne właśnie to rozszerzenie i tak dalej, więc możemy przejść do kolejnej zakładki. Menadżer tagów Google. To może się przydać, ale my to akurat pominęliśmy, bo wybraliśmy inny tryb konfiguracji, więc przechodzimy do kolejnej zakładki. Tryb uzyskiwania zgodności z Google jest bardzo ważny i sprawdź, czy na pewno masz tą opcję tutaj włączoną, bo jeżeli nie ma tego trybu aktywnego, to mogą nie działać Twoje funkcje Google, na przykład takie Google Analytics czy Google Ads. To też bardzo ważna funkcja, którą ma właśnie Cookiebot CMP, a inne darmowe wtyczki często tego nie mają. Zerknijmy jeszcze na moment tutaj na stronę Cookiebot CMP i sprawdźmy, jakie są możliwości w tym panelu. Oprócz standardowej konfiguracji przeglądu danych możemy także, a w zasadzie musimy sprawdzić, jak mają się tutaj nasze ciasteczka. Domyślnie powinny one być już w tym momencie wykryte. Jeśli jednak z jakiegoś powodu któreś z ciasteczek nie zostało wykryte, to kliknij w ten przycisk, aby dodać je ręcznie. Cookiebot z pewnością wykryje większość ciasteczek znajdujących się na Twojej stronie, jednak pamiętaj, że to ostatecznie Ty odpowiadasz za to, czy wszystkie zostały tutaj zablokowane. Ok, odpaliłem przeglądarkę specjalnie w innym trybie, aby sprawdzić, czy baner nasz na pewno się wyświetla. Tak jak widzisz, wszystko działa. Warto je przyjrzeć się jeszcze kilku innym zakładkom, bo oprócz zgody podstawowych informacji mamy tu także szczegóły, dzięki czemu użytkownik odwiedzając taką stronę może dokładnie sobie przeczytać, jakie to są niezbędne pliki cookies, jakie to są preferowane, jakie to są marketingowe i tak dalej. I co najlepsze, może na każdy z nich wyrazić tutaj zgodę i stwierdzić, że na przykład chce na opcjonalne pliki cookies, ale na przykład marketingowe nie, po czym może kliknąć przycisk zaakceptuj. Myślę, że baner został skonfigurowany prawidłowo i działa na tej stronie dobrze. Na koniec zerknijmy jeszcze w cennik, jaki oferuje Cookiebot CMP. Tak jak wspomniałem, oczywiście jest dostępny plan całkowicie darmowy,
a przez 14 dni testujemy jego jeszcze możliwości premium. Jeśli natomiast Twoja witryna ma więcej niż 50 stron, czyli jest to na przykład sklep internetowy albo rozbudowany blog, wtedy warto zainteresować się tą opcją za 65 zł miesięcznie, w której masz limit aż 350 podstron. Niżej dokładnie jeszcze możesz przeczytać, jakie funkcje są dostępne w planie płatnym. Między innymi funkcjonalność premium to automatyczne skanowanie w poszukiwaniu plików cookies, trackerów i innych tego typu rzeczy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z User-Centric, Cookiebot, to na stronie specjaliści z pewnością Ci pomogą. A jeżeli masz jakieś pytanie bezpośrednio do mnie, to zostaw je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!